Gdyby nie mocno nadmuchane ego i sprzeczka z twórcą Ferrari, być może nigdy nie powstałby silnik, który od 60 lat definiuje jedną z najbardziej pożądanych samochodowych marek świata. Poznajcie historię 12 cylindrów Lamborghini. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Za chwilę zobaczycie najnowsze Lamborghini Revuelto. To super auto o mocy 1015 koni mechanicznych, które jest prezentem na 60. urodziny włoskiej marki i doskonałym nawiązaniem do jej najlepszego dziedzictwa. Robi piorunujące wrażenie niemal pod każdym względem, począwszy od wyglądu, przez wnętrze do potężnego układu napędowego. To pierwsze w historii Lambo z układem hybrydowym plug-in, w skład którego wchodzi wolnosący silnik 12-cylindrowy wspierany przez 3 silniki elektryczne. W efekcie mamy do czynienia z najmocniejszym seryjnie produkowanym Lamborghini w historii, które rozpędza się do setki w 2,5 sekundy i może pędzić z prędkością ponad 350 km na godzinę. Klienci już oszaleli na punkcie tego samochodu, a jego produkcja jest już wyprzedana na 3 lata do przodu. Pod koniec listopada w Warszawie odbyła się polska premiera Revuelto i z zakulisowych rozmów dowiedziałem się, że nasi rodacy zamówili już kilkadziesiąt egzemplarzy tego auta. I właśnie to wydarzenie zachęciło mnie do przypomnienia Wam historii Lamborghini V12. Zanim przejdę do konkretów, wrócę na chwilę do początków firmy. Dość popularna jest historia o tym, jak to Ferruccio Lamborghini, właściciel fabryki traktorów i miłośnik Ferrari, na początku lat 60. spotkał się z samym Enzo Ferrarim i pożalił mu się, że jego 250 AGT ma kiepskie sprzęgło. Ten w odpowiedzi poradził mu, aby zajął się lepiej jeżdżeniem swoimi traktorami. Urażony Lamborghini postanowił wówczas zbudować auto, które będzie lepsze od Ferrari nie tylko na torze, ale przede wszystkim na drodze. Ferruccio nawiązał współpracę z Giotto Bizarinim, który wcześniej pracował dla Alfy Romeo, a także dla Ferrari i poprosił go o zbudowanie silnika, który stałby się narzędziem do realizacji jego planów. Stawił przy tym kilka warunków. Miała być to m.in. jednostka V12 z blokiem i głowicami z aluminium z 2 górnymi wałkami rozrządu. Ferrari miało wtedy pojedyncze, z 6 gaźnikami i przede wszystkim mocniejsza od konkurenta. Lamborghini miał ponoć nawet obiecać Bizariniemu odpowiednią premię za każdego dodatkowego konia mechanicznego. Inżynier rozwinął konstrukcję o pojemności 1,5 litra, nad którą pracował już wcześniej z myślą o wersjach wyścigowych. Zwiększył pojemność do 3,5 litra, zastosował kute aluminiowe tłoki i umieścił pompy wody i oleju poza blokiem. Cylindry zostały ustawione pod kątem 60 stopni. Podczas testów przy 8000 obrotów na minutę udało się osiągnąć moc 360 koni mechanicznych. To solidne 80 koni więcej niż Ferrari 250 GT. Bizarini mógł zatem liczyć na dodatkową kasę. Ale nie wiadomo, czy oficjalnie doszło do jej wypłaty, bo panowie się pokłócili. W Lamborghini zajęli się dalszym dopieszczaniem konstrukcji. Obniżyli moc do 320 koni mechanicznych przy jednoczesnym wzroście momentu obrotowego do 325 Nm i poprawie kultury pracy. Z tak obiecującym silnikiem firma zleciła narysowanie prototypu samochodu i szybkie przygotowanie niejeżdżącego eksponatu na czas salonu samochodowego w Turynie w 1963 roku. Tak powstało Lamborghini 350 GTV, do którego jednak silnik się nie zmieścił i na salonie specjalnie się tym nie chwalono. Dopiero karoseria Touring na bazie prototypu zbudowała model 350 GT, ostatecznie zaakceptowany do produkcji przez Ferrucciego. W 1964 roku z fabryki w Santa Agata wyjechało 13 sztuk pierwszego Lamborghini z silnikiem V12, a do 1966 roku łącznie 120 egzemplarzy. Lambo 350 GT było lepsze pod wieloma względami od Ferrari 250 GT. Bardziej komfortowe i z lepszym sprzęgłem. Oczywiście niemal natychmiast przystąpiono do dalszej modernizacji zarówno samego auta, jak i silnika. Ten ostatni znowu zyskał większą pojemność, 3,9 litra, taką samą moc, 320 koni mechanicznych i wyższy moment obrotowy, 400 Nm. W tej konfiguracji trafił do 23 egzemplarzy Lamborghini 400 GT.
Od tego momentu silnik V12 doczekał się wielu iteracji i ulepszeń, z których każda opierała się na sukcesie swojego poprzednika. Warto zauważyć, że znaczenie silnika V12 Lamborghini nie ograniczało się do jego możliwości technicznych, ale miało również kluczowe znaczenie dla tożsamości i etosu marki. V12 stało się niemal synonimem Lamborghini i sercem jej największych samochodowych ikon. I tak w 1966 roku na salonie genewskim świat był świadkiem kolejnej premiery Lamborghini z silnikiem V12. Był to model Miura, zarazem pierwsze na rynku superauto z jednostką umieszczoną centralnie i jednocześnie najszybszy produkowany wówczas seryjnie samochód osobowy. Za jego stylistykę odpowiadał pracujący dla Bertone Marcello Gandini. W Miurze zamontowana poprzecznie V12 o pojemności 3,9 litra osiągała najpierw moc 370 koni, a w produkowanej od 1971 roku Miurze S aż 385 koni mechanicznych, które pozwalały rozpędzać auto do oszałamiających 300 km na godzinę. W 1973 roku Marcello Gandini do spółki z Lamborghini szokują świat premierą modelu Countach, który na nowo zdefiniował segment supersamochodów. Charakterystyczny klinowaty kształt nadwozia z nożycowymi drzwiami wzbudzał emocje, a plakaty tego superauta zagościły w pokojach małych i dużych chłopców, niezależnie od wieku. W tym aucie silnik V12 umieszczono wzdłużnie, ze skrzynią zamontowaną niemal w kokpicie w szerokim tunelu, który, jak głosi anegdota, skutecznie utrudniał próby igraszek w samochodzie. Moc silnika 3.9 V12 to 375 koni mechanicznych. Warto dodać, że w czasie, gdy model był obecny na rynku, firma przeżywała poważne problemy ze sprzedażą udziałów przez Ferrucciego Lamborghini zewnętrznym inwestorom włącznie. Napięte finanse oznaczały ciągłe przedłużanie żywotności starzejącego się V12. Poddawano go dalszym modyfikacjom, a pojemność zwiększono najpierw do 4,8 litra, a następnie do 5,2 litra. Ten ostatni dostał też czterozaworowe głowice cylindrów i wtrysk paliwa, co pozwoliło zwiększyć moc do 455 koni mechanicznych. Ostatecznie produkcję Countacha zakończono w 1990 roku. Wtedy też pojawił się nowy supersamochód z Santa Agata – Diablo. Szefowie w Lamborghini życzyli sobie maksymalnej prędkości co najmniej 320 km na godzinę, a żeby to osiągnąć, konieczne były dalsze zmiany w silniku. Tym razem jego pojemność zwiększono do 5,7 litra, zmieniono układ sterowania z elektronicznym zarządzaniem zapłonem i systemem wtrysku paliwa, moc wzrosła do 492 koni mechanicznych, a moment do 580 Nm. Efekt? Przyspieszenie do setki w 4 sekundy i tytuł najszybszego samochodu świata. Udało się go rozpędzić do 329 km na godzinę. 3 lata później firma zdecydowała się na kolejną zmianę. Przedstawiono wersję VT z napędem na obydwie osie, a w 1995 roku odmianę Super Veloce, której moc wzrosła najpierw do 510 koni mechanicznych, a po liftingu do 536 koni. Zaczęto też wprowadzać liczne wersje limitowane, w których z silnika 5.7 V12 wyciskano nawet do 595 koni mechanicznych, a z przedstawionego w 1997 roku silnika 6.0 V12 od 540 do nawet 655 koni mechanicznych. Produkcję Diablo zakończono w 2001 roku, a do klientów trafiło łącznie blisko 3000 sztuk tego modelu. Od 1998 roku właścicielem Lamborghini zostało Audi i pierwszym modelem opracowanym już pod okiem Niemców było Murcielago. Oczywiście napędzane silnikiem V12, który stanowił rozwinięcie pierwotnej konstrukcji Giotto Bizzariniego. W czasie życia modelu od 2001 do 2010 roku inżynierowie Lamborghini we współpracy z kolegami z Audi skupili się na wydajności i dopasowaniu jednostki do coraz ostrzejszych norm emisyjnych. Zwiększono ponownie pojemność do 6,2 litra i moc do 580 koni mechanicznych. W 2007 roku V12 miało już 6,5 litra pojemności i moc 670 koni, zapewniało niesamowite osiągi i oczywiście brzmienie, którego nie sposób pomylić z żadnym innym.
Aventador, czyli następca Murcielago, też dostał silnik z 12 cylindrami, ale to już zupełnie nowa historia. Będzie się ona zmieniać wraz z rozwojem technologii hybrydowych i elektrycznych, ale wpływ kultowego V12 na przyszłą ofertę Lamborghini będzie nadal widoczny. Hybryda plug-in Revuelto jest tego doskonałym przykładem. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.